Samochodu, który dzisiaj zobaczycie, miało nie być, ponieważ jakiś czas temu Audi ogłosiło, że wszystkie modele z numerami parzystymi będą elektryczne, a z numerami nieparzystymi będą spalinowe. Ale zmienili zdanie, stwierdzili, że A6 będzie nie tylko e-tronem, ale będzie też w wersji spalinowej. Skąd ta zmiana? No pewien wysoko postawiony pan z Audi stwierdził, że pani odpowiedzialna za wcześniejszy pomysł już u nas nie pracuje. Widzicie, co zrobiliście? Zwolniliście kobietę z pracy. Ale dzięki temu macie nową A6 nie tylko w elektryku, ale także z dieslem. I nowe A6 z oznaczeniem C9 jest zupełnie innym samochodem, zarówno jeżeli chodzi o wygląd, jak i technologię niż A6 e-tron. Sytuację mamy zatem taką, że mamy dwie A6, A6 e-tron i A6 C9, czyli wersję spalinową. I oba te samochody różnią się od siebie całkowicie, ponieważ elektryczny został wyprodukowany na platformie PPE, a tutaj mamy platformę PPC, czyli tą samą, na której zbudowano nowe Audi A5 czy Audi Q5, które już Wam pokazywaliśmy, ale platforma jest skalowalna, w związku z czym tutaj powiększono rozstaw osi, powiększono cały samochód, zastosowano inne zawieszenie i mamy A6, która będzie dostępna w wersjach wyłącznie spalinowych i zelektryfikowanych, czyli hybrydach typu plug-in, ale ten nie będzie nigdy elektrykiem. Elektryk zostaje w A6 e-tron i tamto auto będzie tylko elektryczne. Poplątanie z pomieszaniem, no ale grunt, że rzeczywiście wycofali się z tej nomenklatury, która zakładała, że modele elektryczne będą parzyste. To oznaczałoby, że A8 byłaby elektryczna i na przykład Q8 ewentualnie w nowej generacji byłaby elektryczna. No dobrze, mamy tutaj w porównaniu z poprzednią A6, czyli tą C8, o 6 cm więcej samochodu, o 2 cm więcej na wysokość, ale na szerokość jest go mniej o centymetr. Rozstaw osi pozostał niemal niezmieniony, ponieważ tutaj mamy tylko 3 mm większy rozstaw osi niż w poprzedniku. Łączna długość 4999 mm, czyli do 5 metrów zabrakło jej dosłownie 1 mm. I w sumie można powiedzieć, że jest samochodem małym, na przykład na tle BMW, które już ma prawie 5 metrów i 10 centymetrów i nie zachwyciło nas przestronnością wnętrza. Zobaczymy, jak będzie w tym wypadku. Projektując od podstaw to auto, postawiono przede wszystkim na aerodynamikę, żeby poprawić przede wszystkim zużycie paliwa i emisję CO2, no bo jak dzisiaj koncern wypuszcza samochód spalinowy, no to musi walczyć o każdy gram CO2 po to, żeby nie płacić kar. I tutaj jest kilka takich elementów, które pod względem aerodynamicznym bardzo zaskoczyły. Nie widać tego gołym okiem, ale reflektory, słuchajcie, są zrobione tak, że są tutaj delikatnie wklęśnięte. Widzicie tutaj tak jakby on jest przełamany, ten reflektor. To po to, żeby tutaj strugę powietrza lepiej kierować do góry. Zwróćcie uwagę na maskę. Ona taki kształt ma nieprzypadkowo i jak patrzycie normalnie, to tego nie widzicie, ale jak podejdziecie i zobaczycie rand tutaj, w tym miejscu połączenia zderzaka z maską, to maska jest delikatnie obniżona po to, żeby nawet w tym miejscu struga powietrza nie napotykała na kant. Więc jak pójdziecie do salonu, to nie gadajcie, że o kurna, źle spasowali maskę. Tutaj jest deflektor, czyli wpada nam tutaj powietrze i wypada nam tutaj w nadkolu. To też jest zabieg, który ma poprawić tę aerodynamikę. Tutaj za atrapą single frame znalazły się ruchome klapy, które otwierają się albo zamykają, zależnie od tego, czy mamy już dogrzany silnik, czy jeszcze nie, po to też, żeby zminimalizować opływ powietrza, raczej go poprawić. I takich elementów jest tutaj znacznie więcej, na przykład i relingi, i zobaczcie, tylny spoiler, łącznie tutaj z tymi bokami na szybie też zostały zaprojektowane tak, aby jak najlepiej powietrze opływało ten samochód. Jeżeli chodzi o stylistykę, no to cóż, zależy, z której strony na niego spojrzymy, ponieważ na przykład te reflektory, to wyobraźcie sobie, że tutaj, w tym miejscu jest światło stopu. Tutaj mamy tylko światła takie pozycyjne. Oczywiście to już są lampy zrobione w technologii OLED drugiej generacji. One są dodatkowo płatne albo występują w niektórych pakietach i faktycznie mają przepiękne podświetlenie. No to teraz już widzieliście pełnię możliwości tych lamp, natomiast tak jak mówię, za dopłatą jeszcze możemy mieć te lampy OLEDowe drugiej generacji, bardzo rozbudowane. Fajnie wygląda kierunkowskaz, natomiast widzicie, o, tu jest cała taka listwa świetlna. Nasza wersja to wersja z dieslem i ją rozpoznać można po podwójnej końcówce układu wydechowego, ale położonej tylko z jednej strony. W naszej wersji nie ma dociągu drzwi,
ale można zdecydowanie taki dociąg sobie za dopłatą domówić. Wtedy, tak jak było w poprzedniej A6, wtedy drzwi automatycznie się dociągają, jeżeli zamknięcie je tak, że zostaną w tej pozycji. Coś, czego też już BMW serii 5 nie ma. I to z pewnością jest coś, co warto zamówić, ponieważ drzwi już w tym segmencie E są dosyć ciężkie, więc nie zawsze one dobrze się zamkną. Natomiast tutaj chyba nie ma tego problemu. Jeżeli chodzi o te tylne lampy, jeszcze wrócę tutaj na chwilę, dużo lepiej one wyglądają, jeżeli zamówicie samochód w ciemnym lakierze. Wtedy ta lampa jest tak jakby w jednym elemencie wam się wydaje. Czyli jak macie na przykład szary samochód, taki jak ten element tutaj i tutaj jest wtedy szare, a nie białe, to ona wydaje się być spójna, zintegrowana, natomiast jak jest to rozdzielone, no mnie nie do końca to urzeka i się podoba. Co do przodu nie mam żadnych zastrzeżeń i tam widzę dużo nawiązań stylistycznych do poprzedniej A6, a nawet powiedziałbym, że bardziej do A7, która ma bardziej płaskie te światła. I zobaczcie na przykład na ten element. To jest stal szlachetna i naprawdę przepięknie wygląda. Tutaj ten element w tej lampie naprawdę ładnie. Oczywiście lampy są LEDowe, można mieć LEDowe HD. Nasza wersja nie jest jakoś spektakularnie bogato wyposażona, ale na szczęście ma sportowe zawieszenie, bo zawieszenia są 3. Jest standardowe, sportowe, tak jak nasze obniżone o 20 mm, ale nie jest adaptacyjne. I trzecie zawieszenie, jakie można mieć, to można mieć zawieszenie pneumatyczne za 9000 zł, niespełna, bez 140 zł chyba. I ta pneumatyka pracuje w zakresie 30 mm. Standardowo jest obniżona tak jak sportowe, ale może się podnieść o 20 mm, albo może się jeszcze w trybie dynamicznym obniżyć o 10 mm. Tutaj, tak jak powiedziałem, zawieszenie sportowe. Przekonstruowane nawet w standardzie zostały wahacze, zostały drążki stabilizatora, mają sztywniejsze łożyska. Jednocześnie układ kierowniczy podobno też jest sztywniejszy, ma sztywniejsze mocowanie, ma sztywniejsze nastawy i podobno prowadzi się dzięki temu lepiej, ale to ocenimy podczas jazdy. Tutaj mamy auto, które ma felgi 21-calowe i minimum, jakie musicie zamówić do niego, to 20 cali, żeby ten samochód wyglądał. Natomiast w wersji podstawowej dostajecie 17-calowe felgi. Ta wersja podstawowa dla zmyłki nazywa się Advanced i zobaczcie, jak na tych 17 ten samochód wygląda. Dlatego mówię, 20 to minimum, a 21 robi robotę. Felg generalnie jest do wyboru aż 17 kolorów. Jak zaczniecie sobie wybierać też z palety Audi Exclusive, jest kilkadziesiąt. Można mieć te czarne elementy, można mieć karbonowe, można mieć takie te miedziane felgi, można mieć te elementy też takie jakby grafitowe w takiej mocnej szarości. Możliwości konfiguracji naprawdę jest mnóstwo. My tutaj mamy pakiet black połączony z białym. Wygląda ok, poza tymi tylnymi wspomnianymi światłami. Skoro powiedzieliśmy już o pneumatyce, o zawieszeniu sportowym, zawieszeniu standardowym, to wypada też powiedzieć, że tylna oś może być skrętna. Za 6500 zł bodaj dostajecie koła, które przy niskich prędkościach do około 60 km na godzinę skręcają w kierunku przeciwnym o 5 stopni do przednich kół. Poprawia to promień skrętu o 1 metr względem wersji bez skrętnej tylnej osi. Natomiast oczywiście powyżej 60 zaczynają skręcać w tę samą stronę co przednie, co ma poprawić prowadzenie na zakrętach. A teraz to, na co wszyscy czekaliście najbardziej. Prawilny dieselek. Już mogę wam w tym momencie zdradzić, że prawdopodobnie ten samochód będzie dostępny również z, uwaga, 3-litrowym dieslem po delikatnych modyfikacjach po to, aby spełniał wszystkie obecne normy emisji spalin. I to jest coś, na co czekamy, czego brakuje nam współcześnie w wielu samochodach. 6-cylindrowy diesel na długie dystanse. Tu mamy 2-litrowego diesla, który nie zmienił swoich parametrów względem poprzednika, czyli nadal ma 204 konie mechaniczne i nadal ma 400 Nm. Ale oprócz silnika spalinowego mamy tutaj też układ MHEV. I ten układ MHEV bardziej zaczął przypominać klasyczne hybrydy niż to, co do tej pory stosowano w grupie Volkswagena. Bo po pierwsze, mamy dosyć mocny silnik elektryczny, który ma 24 konie mechaniczne, ale aż 230 Nm. Oprócz niego mamy rozrusznikogenerator i akumulator 48V, który ma sporą pojemność, bo aż 1,7 kWh. To wszystko oznacza, że już na samej elektryce tym autem można nie tyle jechać, co można nim poruszać się z niskimi prędkościami, na przykład w korku.
można nim manewrować i parkować wyłącznie na elektryce. To właśnie dzięki temu sporemu akumulatorowi, który gromadzi dosyć dużo energii i dzięki temu, że mamy tutaj ten silnik elektryczny, który ma aż 230 Nm. Oczywiście można też żeglować dzięki tej technologii z wyłączonym silnikiem i można stać w miejscu i silnik jest wyłączony, spalinowy. Natomiast przez to, że zastosowano mocniejszy, bardziej efektywny układ MHEV Plus nowej generacji, no to widać efekty tego też tutaj i te efekty niestety nie są zbyt dobre, ponieważ zniknęło nam z bagażnika trochę pojemności. On ma teraz tylko 466 litrów, co jak na Avanta nie jest spektakularnym wynikiem. Tutaj pod spodem nie mamy już dostępu do żadnego koła zapasowego, do żadnych dużych wnęk, ponieważ tutaj znajduje się ten duży akumulator, który ma te wspomniane 1,7 kWh. Za to fajnie zagospodarowano tę przestrzeń tutaj na różnego rodzaju pierdoły i graty, które można sobie wrzucić w jakieś tam drobne rzeczy. To jest bardzo fajne i to jest standardem w każdej wersji. Nawet znalazło się miejsce, zobaczcie, na to, co mocujemy tutaj do szyny, czyli uchwyty na przykład do siatki albo do innych pierdół, a kiedy nam to nie jest potrzebne, to ma to swoje miejsce pod podłogą bagażnika w organizerze specjalnym. Nie lata, nie przemieszcza się i to jest fajne rozwiązanie. Porządna naprawdę podłoga, którą dodatkowo można tak złożyć, jeżeli tutaj chcemy coś sobie umieścić, więc pod tym względem, jeżeli chodzi o jakość, jest naprawdę super. Tu miękki materiał, plastik zaczyna się tutaj. Dwie ładne lampy, takie podłużne, LEDowe, możliwość składania oparć tylnej kanapy. Z tej perspektywy składa się nam całkowicie na płasko, mamy płaską powierzchnię. Dodatkowo jest to dzielone w takich proporcjach jak lubimy, czyli 40, 20, 40. Umożliwia nam to przewiezienie dłuższych przedmiotów, czyli robimy wtedy tak. Robimy tak, o, i możemy narty, karnisze, grabie, łopaty, co sobie zażyczymy przewozić i jednocześnie 4 pasażerów na pokładzie. Dodatkowo oczywiście możecie dokupić sobie ten system szyn montażowych i to kosztuje tam około 1000 zł i jeżeli przewozicie mniejsze bagaże, to sobie przesuwacie tymi szynami, mocujecie je tam przy kanapie. Tu mamy też jakąś taśmę taką gumową, mamy 2 haczyki, ale na przykład nie widzę tutaj gniazda zapalniczki. Nie, jest, przepraszam bardzo. Mamy nawet gniazdo zapalniczki w tym miejscu. Tutaj siateczka też, która przytrzymuje nam jakieś przedmioty, żeby nam nie latały. A tu siatka oczywiście oddzielająca przestrzeń pasażerską od bagażowej, jak przewozicie samochód załadowany po dach albo wieziecie zwierzaka i nie chcecie, żeby Wam sapał do ucha. No to zobaczmy, ile nam czego tutaj wejdzie teraz. No i to co lubimy, jeszcze zanim bagaże wrzucimy, czyli roletka, która automatycznie zaczyna nam zjeżdżać w momencie, kiedy zamykamy bagażnik. On się najpierw zamknie, a teraz roletka i jedzie sobie w dół. O, teraz widać, jedzie do góry. Silnemu nie chciało się pokazać, jak zjeżdża w dół, wchodzić do środka, to przynajmniej teraz uchwycił ostatni moment, jak ona jedzie do góry. Oczywiście można to też zrobić manualnie i ją sobie złożyć. No i jednak przez baterię, którą mamy w podłodze, to taka duża walizka nie wejdzie nam w pionie bokiem. Trzeba ją umieścić w ten sposób. Drugą też musimy włożyć w ten sposób. No i więcej co? No plecaczki, mniejsze walizki kabinowe tu z przodu. Tu zostaje nam trochę, proszę bardzo, przestrzeni nad tymi walizkami. Więc powiem Wam, że jak na 466 litrów na papierze, to jest tutaj nieźle. Jeżeli chcecie mieć jeszcze więcej tego bagażnika, to pozostaje Wam zamówić podstawową wersję, czyli 2.0 TFSI, która ma napęd tylko naprzód, ale nie ma układu MHEV. W związku z tym ten bagażnik jest jakieś 40 kilka litrów większy. Jest jeszcze jedna wersja, która już jest dostępna, to jest wersja 6-cylindrowa A6, a nie S6, która ma 367 koni i też układ MHEV. Potem będzie jeszcze plug-in, potem będzie jeszcze prawdopodobnie 6-cylindrowy diesel. Możliwe, że będzie wersja S6, która będzie miała plugina też, ale opartego na silniku 6-cylindrowym. Więc opcji jest naprawdę sporo. Co jeżeli chcecie przewieźć więcej? No oczywiście musicie wtedy pozbyć się rolety, którą się bardzo prosto wyjmuje. Raz, dwa, trzy. I zobaczcie, jeszcze tu jest trochę przestrzeni między tymi walizkami. Tu z przodu jest sporo przestrzeni, więc można to sobie też wypełnić gratami. 3 duże walizki. Pozostała nam przestrzeń pomiędzy dachem i walizkami, więc kierowca będzie wszystko w lusterku wstecznym widział do tyłu.
i nam wtedy się to zamyka bez problemu, tylko bagaże pozostają nieosłonięte. Teraz siadam z przodu i tu z przodu naprawdę mam dużo miejsca, tak jak siedzę w tym momencie. Zobaczcie, mogę prawie nogi wyprostować sobie. Bardzo dobrze jest tam wyprofilowane podparcie pod nogi. Teraz celowo, żeby tam z tyłu sprawdzić miejsce, to jeszcze sobie przesunę. I zobaczcie, nadal mam wygodnie. Fotel jest maksymalnie obniżony. Mam dobrze pochylone oparcie. Tak mogę sobie jechać w dłuższą trasę i będzie mi po prostu wygodnie. Nie będą cierpiały ani moje kolana, ani nie będzie cierpiała inna część ciała. Zobaczymy, czy nie będzie cierpiał ten, kto będzie jechał za mną. Spektakularnie dużo miejsca, jak na samochód, który ma 5 metrów długości i ponad 2,90 m rozstawu osi, to tutaj nie ma. Jest lepiej trochę niż w BMC 5 serii 5 nowej, która jest jeszcze dłuższa, o ponad 10 cm niż to auto. No ale jednak oczekiwałbym, że w tym segmencie tego miejsca będzie więcej. Owszem, siedziałem tam, miałem bardzo wygodnie. Gdyby tam ktoś siedział, kto ma 1,80 m, byłoby lepiej. No mogę swobodnie ruszać nogami, ale bardzo blisko mam je tego fotela. Tam pod spodem na stopy nie ma też zbyt dużo miejsca, trochę mogę je wsunąć. Plus za to, że jest bardzo wygodna kanapa z wysokim oparciem, pochylona idealnie. Myślę, że ktoś jak tutaj wsiądzie tak 1,70 m, 1,80 m, to w dłuższych trasach będzie miał wygodnie. Ja wygodnie w dłuższych trasach miał tutaj nie będę zdecydowanie. Mamy tutaj dwa gniazda USB-C, dosyć mocne, ponieważ aż 100 watów podają, co oznacza, że możemy ładować nie tylko telefon komórkowy, ale spokojnie nawet laptopa. Mamy trzecią i czwartą strefę klimatyzacji. Możemy mieć podgrzewane te skrajne siedziska. Nawiewy są nie tylko tutaj centralne, ale mamy też nawiewy w słupkach dla komfortu klimatycznego. Mamy oczywiście podłokietnik z brzydkimi, otwartymi uchwytami na kubki, w dodatku ułożonymi wzdłużnie, co oznacza, że ten podłokietnik jest mało praktyczny w momencie, kiedy tutaj postawicie jakieś kubki, no to już za bardzo łokcia nie oprzecie, bo będziecie o te kubki zawadzali. Więc albo kubki, albo wasz łokieć. Zdecydowanie wolałem rozwiązanie, kiedy tutaj naciskaliśmy, wysuwała nam się tacka, tam mieliśmy uchwyty na kubki. No można było to naprawdę już opracować w dzisiejszych czasach trochę ładniej, trochę estetyczniej i trochę bardziej praktycznie i z myślą o komforcie. Natomiast nie można mieć większych zastrzeżeń na przykład do jakości tapicerki, bo to jest ten zamszyk, mikrofibra, bardzo przyjemna, fajnie przeszyta jasnymi nićmi. Generalnie rodzaje foteli są tutaj trzy. Są sportowe, sportowe plus albo komfortowe. My tutaj mamy sportowe. Zobaczycie na przykładzie przednich, jaki mają zakres regulacji, jak wyglądają. Natomiast różnią się też wszystkie tapicerkami. Tych tapicerek jest kilkanaście. Nawet wykończenia takimi elementami jak tutaj nasz karbon jest 7. Są 3 drewienka, 3 różne rodzaje aluminium albo taki surowy karbon. Surowy w takim znaczeniu, że nie jest zalaminowany, nie jest zalakierowany, tylko jest taki chropowaty. Więc bardzo fajnie to wygląda. I jeżeli chodzi o jakość wykonania, to naprawdę nie można mieć tutaj większych zastrzeżeń, jeżeli chodzi o górną część, bo to jest taka oczywiście sztuczna skóra. Ona akurat mogłaby mieć przyjemniejszą fakturę, bardziej mi się podobała w ostatniej A6, ale mamy fajne, szare też tutaj przeszycie. Znowu pojawia nam się ta alkantarka, czy tam mikrofibra. Jest ona nawet tutaj, w tym miejscu jest tutaj. Nawet ta część tutaj jest mięciutka, więc tutaj całe te tylne drzwi sprawiają bardzo dobre wrażenie. Dopiero plastik pojawia się tutaj, w tym miejscu. No i jest też to plastikowe. Szkoda, że to nie jest z jakiegoś ładniejszego plastiku, bo sam wzór ma bardzo fajny, ale po prostu to jest zwyczajny plastik. W przednich drzwiach jest lepiej, ponieważ nawet tę dolną część tutaj obito czymś takim skóropodobnym, w związku z czym jest ładne, fajne, przyjemne w dotyku, bo tam z tyłu, tak jak wspomniałem, mamy plastik, a tu, o, słyszycie, to nawet dźwięku takiego typowego jak plastik nie wydaje. Mamy tradycyjne klawisze do otwierania drzwi, ale mamy też taki już dotykowy, haptyczny panel do sterowania lusterkami, zapamiętywania pozycji siedzeń, czy włączania świateł i otwierania centralnego zamka, ale podobnie jak w A5, czy podobnie jak w Q5, działa on naprawdę fajnie, ponieważ reaguje na nacisk. Zobaczcie, rusza się wtedy cały ten panel, ale doskonale czuję, kiedy na którym klawiszu spoczywa palec i co do działania tego nie mam najmniejszych zastrzeżeń. To można mieć takie bardziej grafitowe, natomiast ja wolę srebrne, bo sprawia wrażenie, że nie jest plastik, tylko że to jest prawdziwa stal szlachetna, natomiast w tym grafitowym, kiedy zamówimy to grafitowe, to bardziej już mi się wydaje, że to jest właśnie plastikowe, więc wybierałbym srebrne. Listwy LED tam też
na całej szerokości deski rozdzielczej pociągnięta. Zobaczcie, teraz jak odpalacie, to nie włącza się silnik, tylko sobie zasila wszystkie urządzenia właśnie dzięki oczywiście 12V baterii, ale która jest podładowywana przez układ Might Hybrid, więc działa nam klimatyzacja, wszystko działa w środku, ale dopóki nie wrzucę, teraz nam się włączył, żeby podładować baterię, bo długo stał tak włączony, natomiast włączyłby się normalnie dopiero gdybym przerzucił wybierek skrzyni biegów w D. Teraz słyszycie dieselka? O jego kulturze pracy porozmawiamy podczas jazdy. Natomiast teraz skupmy się na wnętrzu, bo mamy oczywiście już to rozwiązanie, które jest choćby w nowych elektrykach, jak Q6 i które jest na przykład w nowej A5 i w Q5, czyli 2 ekrany zakrzywione pod jedną dużą płaszczyzną, jedną taflą szkła przykryte. Trzyma się to rewelacyjnie, w ogóle nawet nie drgnie. Ten ma prawie 15 cali, ten ma około 12 cali z kawałeczkiem. Oprócz tego pasażer może mieć też swój ekran tutaj oddzielny, który oczywiście ma tryb prywatności, czyli jak zaczynamy jechać, to nie będziemy widzieli tutaj wskazań, które ma przed sobą pasażer. Wskazania będziemy widzieli, ale nie będziemy widzieli na przykład jak ogląda sobie YouTube'a albo gra w jakieś gry, bo można tutaj strumieniować wszystko, może nam pasażer nawet wrzucić ustawienia nawigacji, żeby nas nie rozpraszało klikanie tutaj w ten ekran. Jeżeli chodzi o samą intuicyjność obsługi tego, widgety, które można sobie dostosować do swoich potrzeb, do tego co używamy, to naprawdę działa to fajnie, szybko, jest intuicyjne. Trochę podobne do tego, co mieliśmy we wcześniejszych Audi, jeżeli chodzi o obsługę, natomiast zupełnie nowy interfejs, dużo wyraźniejszy, dużo większy, dużo czytelniejszy, nadal ikonki, widzicie, wyłączył się teraz i sobie pracuje dzięki układowi MHEV, na przykład kierownica nadal wspomaganie działa, więc tak jak mówię, to już bardziej zaczyna przypominać nam taką klasyczną hybrydę niż układ MHEV. No dobra, obsługa klimatyzacji, niestety już z tego panelu to akurat wolałbym zdecydowanie mieć nadal na panelu takim klasycznym, z fizycznymi przyciskami, ewentualnie z pokrętłami, ale też nie ma dramatu, jak sobie klikniemy tutaj, to otrzymujemy pełne menu klimatyzacji. Można się do tego przyzwyczaić bardzo szybko i naprawdę wystarczy spędzić 1-2 dni z samochodem, żeby wiedzieć co, gdzie, jak klikać i jak będzie nam funkcjonowało i działa to przede wszystkim bardzo szybko i za to duży plus. Materiały. Tu jest miękko i przyjemnie, są przeszycia. Tu jest taka bardzo ładne znowu wykończenie tą alkantarą na desce rozdzielczej. Strasznie dużo piano. Mnie to piano nie urzeka, szczególnie biorąc pod uwagę to, że lubi się rysować, że widać każdy odcisk palca, że widać wszystko, każdy pyłek kurzu. Zobaczcie, 2 gniazda USB-C tutaj, oprócz tego ładowarka indukcyjna. Tak jest? Jest. W naszym przypadku jest. Kosztuje dodatkowo 1000 zł z kawałkiem, jeżeli się nie mylę. To nawet jest miękkie. Tutaj ten karbonik się pojawił. Tutaj mamy też wykończenie ala skórą. Kawałek plastiku dosłownie jest tutaj i trochę plastiku jest tutaj w podłokietniku, ale na przykład, nie, to też jest plastikowe. Podłokietnik regulowany na wysokość. I to bardzo lubimy. Szeroki i długi, więc w momencie, kiedy go sobie maksymalnie podniosę, to trzymam tu łokieć, łapy mam na kierownicy z jednej i z drugiej strony. Natomiast jest bardzo płytki tutaj w środku, szczęśliwie wyłożony gumą, w związku z czym jak się tutaj będą nawet klucze przemieszczały, to nie będą rysowały plastiku i nie będą zbytnio hałasowały. I precyzyjnie można bardzo ustawiać ten podłokietnik. Może też w innych wersjach być z takiego zamszyku, z tej alkantary, czy tam z tej mikrofibry, jaka jest na fotelach. Ogólne wrażenie naprawdę dobre, jeżeli chodzi o jakość wykończenia. Tu mówiliśmy, że te elementy srebrne mogą być takie mocno grafitowe, tytanowe i tak samo wówczas dostajemy w tym pakiecie tytanowe obwódki tutaj tych materiałów wokół uchwytów na kubki, wokół wybieraka biegów. Natomiast mnie ten srebrny, tak jak już powiedziałem kilkukrotnie, zdecydowanie bardziej się podoba. LEDy mamy tu w drzwiach, LEDy mamy tutaj, LEDy mamy tam od spodu, które nam ładnie poświetlają. To jest pakiet oświetlenia ambiente i tam mamy taki długi LED, który rozciąga się pod przednią szybą i on, proszę, na przykład jak włączamy kierunkowskaz, to od razu daje nam znak, że będziemy skręcali. Chociaż teraz nie skręcamy, bo musielibyśmy jechać w prawo i w lewo jednocześnie, tylko mamy włączone światła awaryjne. Przyciski haptyczne na kierownicy. Działają fajnie, bo to znowu są takie tafle ala szkła, natomiast zobaczcie, jak to w słońcu wygląda. Wystarczy, że jecie hot doga albo cokolwiek tłustego mieliście w łapach i fatalnie to się odbija na tym.
tyłu. Mnie akurat spłaszczone kierownice delikatnie się podobają, od góry i od dołu. Nie ma, jest ona dzięki temu taka bardziej zwarta, ta kierownica, taka mniejsza i fajniejsza, natomiast szkoda, że na przykład tego nie zrobiono, nie obszyto skórką albo jakimś przyjemniejszym materiałem, bo to jest po prostu plastikowe, ta część. Sporo naprawdę tutaj zrobiono, żeby wyciszyć dobrze silnik, bo dostał nowe łożyska mocowania, pojawiło się 30% więcej materiałów wygłuszeniowych, ale nie podniosło to ich masy, ponieważ zastosowano jakiejś nowej generacji materiały wygłuszeniowe. Szczelność szyb poprawiono, nie wiem czy w naszej wersji są podwójne. Tak, w naszej wersji są podwójne. Dodatkowo zmieniono wszystkie uszczelki na takie nowszej generacji, o ile może być coś takiego. I rzeczywiście dzięki temu wibracje pochodzące od tego silnika i jego dźwięk naprawdę są minimalne. Nawet jak auto tak stoi, to owszem, słuchowo słyszycie, że to jest diesel, ale nic tutaj absolutnie nawet delikatnie nie drży i jak zaczynacie przyspieszać, to zobaczcie. Tak gentle, normalnie. Więc naprawdę jest bardzo dobry efekt, a potem zobaczycie jeszcze, jak pojedziemy trochę szybciej na ekspresówce, to naprawdę wyciszenie robi robotę w tym samochodzie. Zawieszenie. Tak jak powiedziałem, mamy sportowe, ono jest standardem w wersji S-Line, ale można z niego sobie zrezygnować. No i zdecydowanie czuć, że jest sztywniejsze. Obniżono je o te 20 mm i jak jedziemy po takiej drodze, to czuć, że to są zdecydowanie bardziej sportowe nastawy. Bez dwóch zdań. Tutaj na pneumatyce ten samochód płynąłby, po prostu unosiłby się. Nawet na tym standardowym zawieszeniu na pewno lepiej by wybierał, a tutaj jest taka fajna sztywność w dobrym tego słowa rozumieniu. Oczywiście swoje też robią 21-calowe felgi. Nie jest tak, że czujemy dyskomfort i na każdej dziurze, na każdym przełamaniu tej drogi chce nam połamać wszystkie kręgi tam z tyłu w kręgosłupie, natomiast naprawdę i fajnie wybiera i pozostaje pewny w prowadzeniu. Natomiast twierdzą, że zdecydowanie poprawili sztywność układu kierowniczego od koła kierownicy aż do tych przednich kół. I tego akurat nie czuć. Znam samochody w tej klasie, które prowadzą się znacznie lepiej, bo zobaczcie, jaka jest tutaj tendencja. W ogóle nie czuję tego na ciele. Samochód cały czas skręcam kierownicą, a tutaj auto nie odpowiada przednimi kołami w ogóle. Jak jedziemy normalnie, no to wiadomo, że to nam nie przeszkadza w żaden sposób. Ale na przykład, tak jak już porównywaliśmy go do BM-ki serii 5, no to też trzeba uczciwie powiedzieć, że zdecydowanie bardziej ta piątka nowa jest responsywna, jeżeli chodzi o układ kierowniczy. Tutaj tak jakby z delikatnym opóźnieniem zaczyna samochód reagować. A tak jak mówię, twierdzą, że poprawili sztywność, między innymi jest sztywniejsze mocowanie kolumny kierowniczej, między innymi są sztywniejsze tuleje w wahaczach i to powinno poprawić prowadzenie, no ale nie, do końca niestety tak nie wygląda. Powiedziałbym, że identycznie się zachowuje pod kątem układu kierowniczego i prowadzenia jak poprzednia. To nie jest tak, że tutaj czegoś nam brakuje przy komfortowej, normalnej, codziennej jeździe, absolutnie nie, ale skoro już chwalą się tym w informacjach prasowych, no to należy jasno, uczciwie i szczerze powiedzieć, że nie, nic tutaj nie zmieniono, przynajmniej w odczuciach takich kierowcy, jeżeli chodzi o prowadzenie. Z kolei sam silnik, 204 konie, no to stosunkowo niedużo przecież jak na auto, które waży 2 tony i jest samochodem segmentu E. Natomiast wrażenia z jazdy, takiej normalnej, są bardzo pozytywne, bo ten maksymalny moment obrotowy 400 Nm osiąga już przy 1750 obrotów. Zanim on do tych obrotów dojdzie, to ten silnik delikatnie tylko słychać, nawet jeżeli wkręcimy go na wyższe, no on nawet nie chce się wkręcić na wyższe obroty, bo ma taką elastyczność, że w momencie, kiedy mamy te 1700-2000 obrotów i zaczynamy dodawać gazu, to zobaczcie, jadę teraz w miarę dynamicznie, a on przy 2100 zaczyna już zmieniać przełożenia, bo tak jak powiedziałem, naprawdę jest bardzo elastyczny i to czuć przy każdym położeniu nogi na pedale gazu. On od razu ciągnie go momentem obrotowym. Teraz akurat długo staliśmy, tak naprawdę z pół godziny na włączonym silniku, a w zasadzie na włączonym nie silniku spalinowym, tylko na tej elektryce MHEV, która go podtrzymywała i ewidentnie teraz nam w ogóle nie wyłącza silnika spalinowego, bo podładowuje akumulator, ten 48V, po to, żeby za chwilę zaczął wykorzystywać też całą instalację MHEV.
No, widzicie, nawet jak zdejmuję nogę z gazu, to pomimo, że jestem w trybie efficiency, on jeszcze nie wyłącza mi silnika. Za chwilę się to zmieni, jak doładuję akumulator. Swoją drogą właśnie szkoda, że tutaj nie ma takich wskazań, jakie są w tradycyjnych hybrydach, czyli choćby nawet poziomu naładowania akumulatora. O, teraz wyłączył, jak dojeżdżamy. Zaczynam hamować i zobaczcie, nie włącza go w ogóle. Dojadę do skrzyżowania. Mam całkowicie wyłączony silnik spalinowy. Dojechałem. Widzicie? Stoi, dojechał do skrzyżowania na wyłączonym silniku, w tym momencie go sobie dopiero włączył. Więc tak jak powiedziałem, pomimo skromnej mocy, to przy takiej normalnej jeździe, dzięki momentowi obrotowemu, to auto sprawia wrażenie dynamicznego i nawet na tę dynamikę wskazywałyby dane fabryczne, bo mówią, że setkę robi w 7 sekund. I ciekaw jestem bardzo, czy rzeczywiście zbliżymy się do tego wyniku, bo 7 sekund na 204-konnego diesla to byłoby naprawdę niezłe osiągnięcie. Do tej pory w mchewach było tak, że no ten czas oczekiwania był długi. Zanim włączył się silnik spalinowy, zanim wpiął się bieg, to mijały te powiedzmy 3 sekundy. Teraz to jest tak o połowę, powiedziałbym, skrócono ten czas. I plus jest też taki, że czujecie, zanim się włączy silnik spalinowy, że już delikatnie ciągnie Was elektryka, bo ona ma 24 konie, to niewiele, ale ma 230 Nm. Więc kiedy wyłączy nam się silnik spalinowy, tak jak w tym momencie, to już nawet delikatne położenie nogi na pedale gazu. Oczywiście jest tam drobna przerwa, ale naprawdę drobniutka. Podobnie będzie w trybie komfort. On w trybie komfort też będzie sobie wchodził w tryb żeglowania, wyłączał ten silnik, natomiast nie będzie go wyłączał w trybie dynamic. Niesamowite jest to, że w trybie, słuchajcie, efficiency ja teraz mam wklepany but bez kickdownu w podłogę, a on nie zmienił biegu. Ciągnie go po prostu momentem na tym jednym biegu i naprawdę sprawnie to auto przyspiesza. Fenomenalnie jest wyciszony. Jeszcze jedną rzecz zastosowano tutaj, żeby te takie wrażenia akustyczne były lepsze. Mianowicie opony od 19 cali w górę są wewnątrz wyłożone specjalną pianką, tak zwanym tłumikiem hałasu i rzeczywiście jak jedziemy po betonowej nawierzchni, to słychać, że jest lepiej niż w innych samochodach. A zaraz zweryfikuje nam to jeszcze to. Zależnie od tego, jakie hałasy dobiegały z zewnątrz, czy jechaliśmy po asfalcie, czy jechaliśmy po betonowej nawierzchni, to było tak między 66 z kawałkiem, a 68. I to jest naprawdę bardzo dobry wynik, bo tutaj samochody takie normalne, powiedzmy przy 120 robią wyniki 69-70. Tutaj mieściliśmy się powiedzmy w tych 66 z kawałkiem momentami, 67 z groszami. Naprawdę jest to bardzo, bardzo dobry wynik, a przede wszystkim subiektywne odczucia są naprawdę bardzo dobre. Tutaj można szeptem sobie rozmawiać. Silnika w ogóle nie słychać. Nawet zadbano o to, żeby skrzynia biegów bardziej miękko, ciszej i spokojniej zmieniała przełożenia, ponieważ tutaj mamy 7-biegowy S-Tronic, 2-sprzęgłową skrzynię i rzeczywiście mięciutko to robi. Zmieniono po prostu w niej, jakby przeszlifowano zębatki, przełożenia, tak jakbyśmy powiedzieli. Po to, żeby właśnie jej praca była taka bardziej miękka, bardziej elegancka i faktycznie też to w pewien sposób się odczuwa. No generalnie mam wrażenie, że zrobiono absolutnie wszystko, żeby pod względem doznań takich akustycznych reprezentował już bardziej poziom A8 niż jakiegokolwiek innego samochodu w segmencie E. Zużycie paliwa, proszę bardzo, szybko pokazuję. 6,1, 6,2 było przed chwilą. W dieslu, który ma 204 konie mechaniczne, 400 N, auto dosyć ciężkie. No powiedzmy, że przy 120 to 6 litrów, przy 140 niech to będzie 7 z delikatnym haczykiem. Zbiornik paliwa ma 60 litrów, więc to oznacza, że jesteście w stanie przejechać tym samochodem te 800 do 1000 nawet kilometrów, jadąc spokojnie pomiędzy 120 a 140 drogami szybkiego ruchu. No i po to właśnie produkuje się diesle. Połączymy się z naszym zewnętrznym urządzeniem pomiarowym i zobaczymy, czy będziemy w stanie tutaj osiągnąć tę setkę w 7 sekund, tak jak mówi Audi. Ja myślę, że auto zrobi 7,5. Jak będzie 7,5, to naprawdę będzie to niezły wynik. Ło, kurde, jak on wystartował! Normalnie, jak z procedury startu, dobre.
Ja, słuchajcie, ale efekt ten pierwszy taki to jest szokujący wręcz. Uderzenie z tych 400 N, no jakby normalnie skopa wam te konie dały. 7,3 sekundy. Diesel 204 konie mechaniczne. Nie mamy skrętnej tylnej osi, która o metr skróciłaby, zmniejszyła średnicę zawracania, czy tam promień. Ale i tak jest nieźle, na raz się wyrobiliśmy. To jeszcze weryfikujemy to. Normalnie procedurę startu zrobił. Tylko od razu zmienia na drugi bieg. No, ale powiem wam, że mega szybko działa tutaj ta skrzynia biegów. Bez szarpnięć, tylko biu, biu, biu. Oczywiście chyba tam na 4 osiąga dopiero 100 na godzinę, ale 7,25 teraz. Szok! To jest, powiem wam, mega duże zaskoczenie. Naprawdę napisali 7 i wierzę, że w warunkach, kiedy nie byłoby, nie wiem, silnego, mielibyśmy tu mniej gratów, mniej sprzętu, to bylibyśmy w stanie zrobić to 7.0, ale naprawdę do 8, nawet jeżeli będziemy samochodem, w którym jest komplet pasażerów, w którym są bagaże, to naprawdę będzie to dobry wynik. Nie potrzeba absolutnie nic więcej w codziennej jeździe. No to jest naprawdę duże zaskoczenie. No i żadne kółeczko nie piśnie, bo rzeczywiście czuć, że ten moment i ta moc z tego układu Quattro Ultra wędrują tam na tył. Powiem wam, że im dłużej się z tym autem obcuje, tym bardziej ono zyskuje w moich oczach. Dopiero wczoraj w nie wsiadłem, miałem okazję się trochę przejechać nie za długo, a dzisiaj, w momencie, kiedy teraz zrobiliśmy to 0-100, jak sobie pojechaliśmy troszkę dynamicznej, jak spędziłem w nim trochę więcej czasu, bo wczoraj jak przyjechałem nim na chatę, to już byłem zmęczony, to naprawdę mam takie wrażenie, że bardziej mi się podoba niż podobało się wczoraj. Ma na to wpływ kilka rzeczy. Po pierwsze solidność. Dopiero dzisiaj tak naprawdę zauważyłem, że to wszystko jest dużo solidniej i lepiej zrobione niż na przykład w A5 i w Q5. Tam jakoś miałem taki pewien niedosyt związany z solidnością tego wszystkiego. A tutaj jakby te materiały trochę takie lepsze, jakby to wszystko było lepiej poskręcane. No i to jest pierwsze odczucie. Drugie, zajebisty jest ten silnik w tym samochodzie. I zajebiście działa ten układ MHEV. Nie sądziłem w życiu, że powiem coś dobrego o układzie MHEV, a w tym wypadku to naprawdę działa. Nie irytuje, nie chcesz od razu wchodzić w tryb dynamic, tylko jedziesz i mówisz, kurde, no ten mocny elektryk, stosunkowo mówię w newtonometrach, bo moc 24 konie mechaniczne, no to nie ma tutaj przełożenia na osiągi, ale 240 newtonometrów już w pewien sposób ma przełożenie na to, jak odczuwacie pracę tego MHEV-a. Duży ten akumulator powodują, że to auto w wielu aspektach bardziej hybrydę przypomina niż taki klasyczny MHEV. Szybciutko wraca z tego trybu żeglowania do trybu normalnej jazdy, czyli włącza silnik elektryczny i spalinowy. Manewrować można bezgłośnie. Stoi bezgłośnie przez kilkadziesiąt minut, może sobie wtedy pracować klimatyzacja, schłodzić wnętrze, bo akumulator ten trakcyjny jest dosyć duży, odpowiadający za układem HEV 1,7 kWh. Szkoda, że ograniczył pojemność bagażnika, ale bagażnik, jak pokazywaliśmy, i tak można dobrze sobie zagospodarować walizkami. Wygodne miejsce za kierownicą. Mnie te multimedia akurat się podobają. Nie podoba mi się to piano, to tutaj mi się nie podoba. Drażni mnie ten plastik tutaj na środku kierownicy. Uważam, że można było to już w takim samochodzie zrobić lepiej. Takich drobnych elementów, które są skazą na całkiem fajnym wizerunku tego auta, jest tutaj kilka. Ale nie są jakoś spektakularnie drażniące do tego stopnia, że mówicie, nie chcę tego samochodu. Kanapa tylna mogłaby być zdecydowanie bardziej obszerna. Już w aucie, które ma 5 metrów długości, 2,90 rozstaw osi, to chciałbym tam mieć kilka centymetrów więcej miejsca na nogi i chciałbym przede wszystkim mieć trochę wygodniejszą pozycję do siedzenia, móc stopy głębiej pod fotel wsadzić i siedzieć nawet ciut wyżej albo mieć wyprofilowaną kanapę tak, żebym tak wysoko tych nóg nie trzymał. No ale to są gdzieś tam jakieś detale, tak to nazwijmy i tak powiedzmy. Generalnie odczucia z jazdy są takie, jakie powinny być w tym segmencie, a nawet bliższe, powiedziałbym, temu wspomnianemu Audi A8, czyli już prawdziwym limuzynom. Cicho, komfortowo, podoba mi się zawieszenie w tym samochodzie, to sportowe, bo łączy naprawdę pewne prowadzenie z taką charakterystyką
niekomfortową, może ultrakomfortową, ale z taką charakterystyką idealnie zostało skrojone, tak bym powiedział. Pomimo tego, że nie można utwardzić tutaj amortyzatorów, jak ktoś chce więcej komfortu i bardziej płynąć po drodze, no to polecam zdecydowanie tę pneumatykę. Nie kosztuje na szczęście 30 tysięcy złotych, jak czasami bywa, tylko 9 tysięcy złotych, więc cena jest rozsądna. Czy cena całego auta jest rozsądna? Zaczyna się od 250 tysięcy złotych, wersja diesel z Quattro, bo jest też auto dostępne z napędem naprzód, z Quattro kosztuje 294. Tu w tym aucie mamy wyposażenie takie pośrednie, bym powiedział. Jest wszystko, co potrzeba, nie ma niczego, co byłoby zbytkiem. Na przykład nie ma skrętnej tylnej osi, nie ma pneumatyki, ale jest to sportowe zawieszenie, ale już jest ekran przed pasażerem, jest grzanie zydli z przodu, jest czterostrefowa klimatyzacja, są te gniazda USB-C, jest ładowarka indukcyjna, są lepsze fotele z szerokim zakresem regulacji, z pamięcią tych foteli i ta wersja kosztuje 380 tysięcy złotych. Dokładnie tak, jak ją tutaj widzicie na zdjęciach, z pakietem jeszcze First Edition, czyli tam czarne elementy, jakieś lepsze felgi 21-calowe, 380 tysięcy złotych. No kiedyś tyle to płaciliśmy za S6, dzisiaj tyle kosztuje 6 z dieslem, 2 litry. Ale z bardzo dobrym układem mchew, bardzo oszczędna, bardzo cicha, bardzo komfortowa. To jest po prostu mega przyjemny wóz w długie trasy. Mega przyjemny.